Cześć, witajcie w grupie Geze. Po 10 latach nieobecności do oferty Hondy powrócił model, którego nazwa wśród motocyklowych podróżników ma status legendarnej czy wręcz kultowej. Nic więc dziwnego, że premiera najnowszej generacji wzbudziła niezwykle duże zainteresowanie, co także pokazuje, że jest to chyba model, na który w ofercie Hondy czekało bardzo wielu motocyklistów i motocyklistek. Dziś więc zapraszamy na prezentację drugiej nowości tego sezonu, a jest nią Honda XL750 Transalp z bardzo długą listą wyposażenia dodatkowego. Podstawą konstrukcji nowego Transalpa jest silnik, który współdzieli on z najnowszym Hornetem. Materiał o Hornecie jest już na naszym kanale. Jeśli jesteście nim zainteresowani, to polecamy zajrzeć. Ewentualnie przypniemy także link w opisie do tego filmu lub gdzieś tutaj na ekranie. Silnik jest więc dwucylindrową jednostką o pojemności 755 cm3 z 8 zaworami i głowicą Unicam, czyli rozwiązaniem znanym także z większej Afryki Twin. Silnik generuje 92 konie mocy i aż 75 Nm momentu obrotowego. Co więcej, dzięki przesunięciu wykorbienia wału o 270 stopni, moment obrotowy osiągany jest szybciej i jednocześnie zapewnia sporą wartość już w niskim i średnim zakresie obrotów. Silnik posiada także antyhoppingowe sprzęgło i manualną skrzynię biegów. W naszym egzemplarzu pojawił się dodatkowo akcesoryjny quickshifter z funkcją zmiany biegów zarówno w górę, jak i w dół. Po montażu i aktywacji quickshiftera możecie regulować jego pracę bezpośrednio w ustawieniach na ekranie. Rama to lekka konstrukcja stalowa ze ściankami o zmniejszonej grubości, dzięki czemu jest ona aż o 10% lżejsza niż rama w dużo mniejszym przecież modelu CB500X. Cały motocykl w stanie gotowym do jazdy, ale bez akcesoryjnego wyposażenia dodatkowego, waży zaledwie 208 kg, czyli jest to blisko 20 kg lżejszy niż bazowa Africa Twin z manualną skrzynią biegów. W tym miejscu warto od razu wspomnieć o tym, z czego od zawsze słynie Honda, mianowicie o komforcie i nienagannej czy wręcz wzorcowej ergonomii. Kanapę umieszczono na wysokości 850 mm, ale na liście akcesoriów dostępna jest także wersja obniżona o 2 cm, zatem pewną i komfortową pozycję z pewnością znajdą także osoby o nieco niższym wzroście. Pozycja na motocyklu jest neutralna i wyprostowana, podnóżki zaś są umieszczone w miejscu, które nie wymaga zbytniego ugięcia kolan. Kanapa jest szeroka i wygodna w dłuższych przelotach, a jednocześnie pozwala objąć bez problemu 17-litrowy bak i nie utrudnia podparcia stopami na postoju. Przy spalaniu, które bez problemu schodzi poniżej 5 litrów na 100 km, daje to zasięg ponad 350 km. Może się więc okazać, że pokonacie dystans od tankowania do tankowania bez zsiadania z motocykla. Zawieszenie nowego Transalpa składa się w całości z produktów Showy. Przedni widelec typu Upside Down z lagami o średnicy 43 mm i rozdzielonymi funkcjami działania posiada regulację napięcia wstępnego sprężyny i skok aż 20 cm. Z tyłu mamy zaś aluminiowy wahacz, który konstrukcyjnie jest zbliżony do tego stosowanego w większej Afryce Twin. Wyposażono go w amortyzator centralny i sprężynę z regulacją napięcia wstępnego, a także system ProLink. Skok tylnego zawieszenia to z kolei 19 cm. Nowego Transalpa wyposażono w szprychowe obręcze o średnicy 21 cali z przodu i 18 cali z tyłu. Jest to więc taki sam setup jak w większej Afryce Twin. Fabrycznie motocykl wyjeżdża na oponach turystycznych, które pozwolą na pewną jazdę zarówno po asfalcie, jak i po drogach szutrowych w zmiennych warunkach
pogodowych. Dzięki temu, że na wyposażeniu Transalpa znalazła się elektronicznie sterowana przepustnica typu Ride-by-Wire, można było zastosować kilka trybów jazdy. Łącznie jest ich 5, predefiniowane są 4, standard, sport, gravel i rain. 5. zaś tryb możemy skonfigurować sami. Parametry, jakie można ustawić, to sposób poddawania mocy, siłę hamowania silnikiem, kontrolę trakcji, którą zintegrowano także z Wheelie Control. Każdy z parametrów ma 3 poziomy ustawienia. Dodatkowo można także odłączyć system ABS na tylnym kole. Ze względów bezpieczeństwa system nie umożliwia odłączenia ABS-u na przednim kole, ale jeśli w trudniejszym terenie czy jakichś wymagających zjazdach zaszłaby taka konieczność, to można zastosować patent z wyjęciem bezpiecznika. Systemami wygodnie steruje się korzystając z przycisków na lewej manetce. Zestaw wskaźników oparto podobnie jak w Hornecie na 5-calowym kolorowym wyświetlaczu TFT. Posiada on kilka szablonów prezentowania treści, jest czytelny nawet w słoneczne dni. Nowy Transalp jest także wyposażony w system głosowego sterowania smartfonem dzięki aplikacji Honda RoadSync, dostępnej zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i iOS. Po sparowaniu Waszego smartfona z motocyklem i słuchawkami Bluetooth czy z interkomem w kasku możecie głosowo odbierać rozmowy, odsłuchiwać wiadomości, sterować muzyką czy nawigacją, nie odrywając rąk od kierownicy. Możecie do tego wykorzystać także 4-kierunkowy joystick na manetce. Korzystanie z systemu jest naprawdę proste, nie ma także żadnego problemu z automatycznym połączeniem całości po każdorazowym uruchomieniu motocykla. Nowy Transalp dostępny jest w 3 wersjach malowania, grafitowym jak nasz egzemplarz prezentowany dzisiaj, czarnym oraz białym, który nie ma co ukrywać, dzięki złotym obręczom kół, niebieską kanapą i niebiesko-czerwonymi okleinami jest tak naprawdę kultowym malowaniem tricolor. Jak wspominaliśmy na początku, do Transalpa przygotowano bardzo długą listę oryginalnego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria dostępne są w 5 gotowych pakietach. Mamy pakiet Urban, pakiet Touring, Adventure, Rally i Comfort, ale można je także wybrać osobno z listy dodatków. Wszystkie zaś elementy, jakie z pewnością chcielibyście zabrać w długą podróż na koniec świata, możecie obejrzeć na żywo i przetestować na naszych motocyklach demonstracyjnych w salonie. Po pierwsze mamy zamontowane orurowanie górne, orurowanie dolne z dodatkową osłoną silnika i osłonę chłodnicy. Taki setup polecamy wszystkim, którzy planują jazdę swoim Transalpem także po drogach szutrowych, kamienistych, słowem planują poruszać się nie tylko po asfalcie. Na orurowaniu mamy zamontowane dodatkowe oświetlenie LED. Po montażu i aktywacji możecie sterować lampami w menu motocykla bez konieczności montowania dodatkowych przycisków. Podobnie jest z podgrzewanymi manetkami. Z przodu w naszym egzemplarzu mamy wysoką szybę turystyczną z deflektorami, a także deflektory boczne. To rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim w szybszej jeździe po asfalcie, bowiem wówczas znajdujemy się poza strugami powietrza czy deszczu. Na motocyklu mamy także zestaw 3 oryginalnych kufrów. Górny ma pojemność 50 litrów, boczne odpowiednio 33 i 26 litrów. Mogą być wyposażone także w wygodne wewnętrzne torby, a na górnym znalazło się jeszcze wygodne oparcie dla pasażera. Mamy także zamontowane handbary oraz rzecz typowo offroadową, czyli szersze i bardziej ostre podnóżki kierowcy. Pełną listę wszystkich dostępnych akcesoriów znajdziecie na naszej stronie internetowej i u naszych doradców w salonie. Nowy Transalp w takiej konfiguracji jest oczywiście dostępny we wszystkich salonach Hondy Grupy GZ, zatem jeśli chcielibyście osobiście sprawdzić, jak jeździ się nowym modelem, to zapraszamy Was na jazdę próbną w jednym z naszych salonów. Więcej informacji i aktualną ofertę znajdziecie zaś na naszej stronie. Link zostawimy Wam w opisie poniżej. Zachęcamy Was także do subskrybowania naszego kanału i śledzenia naszych pozostałych social mediów, gdzie zawsze znajdziecie wiele informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Tyle na dziś, cześć i do zobaczenia.